Witajcie, teraz będziemy tłumaczyć skalę. Czym jest skala, gdzie się jej używa i jak sobie z tym radzić. Możecie mieć to zapewne na geografii, jeżeli będą omawiane mapy, lub na matematyce, gdzieś, gdzie będziemy coś skalować, coś prawdopodobnie w podobieństwie figur. Figury zazwyczaj są podobne w jakiejś skali. Na pewno mieliście do czynienia już ze skalą, widzieliście ją zapewne gdzieś na mapie, gdy było napisane, że mapa ma skalę 1 do na przykład 10 000, czy tam mapa świata 1 do 10 milionów czy miliardów, w zależności od tego, jaka to jest skala rzeczywiście. Więc zazwyczaj one wyglądają w ten sposób. 1 do na przykład 10 000. Co coś takiego znaczy? Skala mówi nam o tak jakby pewnej proporcji, że coś tutaj na mapie, na przykład 1 cm długości na mapie, to w rzeczywistości jest, przynajmniej w tym moim przykładzie, 10 000 cm, czyli 100 metrów. Więc 1 cm na mapie to 100 metrów w rzeczywistości. Więc możemy sobie wyobrazić jakiś malutki dom, który powiedzmy ma szerokość około 50 metrów, a może około 40 cm. Na takiej mapie byłby to malutki kwadracik o boku 4 mm. Więc możemy sobie wyobrazić, że to może być w takiej skali mapa jakiegoś miasta lub jakiegoś miejsca do zwiedzania, tak? Bo nie potrzebujemy większej skali, bo nie potrzebujemy zobaczyć dużego terenu. Natomiast gdyby to była mapa jakiegoś państwa lub jakiegoś stanu w Ameryce, potrzebowalibyśmy większej skali, pewnie 1 do 10 milionów, może 1 do 100 milionów. Wtedy możemy taką mapę oglądać sobie i potencjalnie zobaczyć na przykład, gdzie są lasy, gdzie są góry. Niekoniecznie na takiej mapie my jesteśmy w stanie zobaczyć jakikolwiek budynek. Wtedy możemy sobie zobaczyć taką plamkę, że na przykład jest miasto Szczecin, miasto, w którym mieszkam. Taka plamka, kółeczko może na tej mapie pokazujące miejsce takiego miasta. Konkretnych domów na takiej mapie nie widać. Oczywiście prawdopodobnie mieliście do czynienia z taką mapą darmową w internecie Google Maps. Tam prawdopodobnie też używacie jej w komórce, więc można tam sobie 2 palcami czy rolką na myszce tą skalę zmieniać. Polega to na tym, że albo przybliżamy, albo oddalamy i ta skala nam się zmienia. Możecie gdzieś tam popatrzeć z boku, na pewno ta skala gdzieś się pojawia i jest pokazane, jak tam się to skaluje. Gdy przybliżamy, ta skala maleje, jest coraz mniejsza, typu 1 do 10 000, 1 do 5 000, czy tam na Street View chyba, nie wiem w ogóle, czy na Street View jest skala. Czy jak oddalimy i oglądamy cały świat, to tam jest 1 do powiedzmy miliarda, czy 1 do 100 milionów. Musielibyście sprawdzić, zresztą sprawdźcie w komentarzach, zamieśćcie swoje obserwacje. Ciekaw jestem, do jakich wniosków dojdziecie. Zatem, jak już mamy tą skalę, w tym moim przykładzie, no i rzeczywiście narysujmy sobie jakąś mini mapkę. Jest ta mapka, może w jakiejś ulotce dotyczącej jakiegoś muzeum albo jakiegoś zamku, do którego poszliśmy. Jest dróżka na tej mapce, tak? I tutaj jest jakieś zabudowanie. Spróbuję zrobić kwadracik. Załóżmy sobie, że pomiędzy tymi kropeczkami tutaj na tym rysunku jest 5 mm. Więc tutaj jest jakiś budynek, który ma 5 mm. A ten zamek, który mieliśmy zwiedzać, jest tutaj. On jest trochę większy. Ma taki nieregularny kształt i jest tutaj. I tutaj jest powiedzmy jeszcze jakieś zabudowanie, jakieś stajnie może, jakieś baraki, takie 2 prostokątne. Może tutaj jakieś drzewo rośnie, widzimy je od góry, czyli koronę tego drzewa widzimy, a tu może płynie rzeka, bo może to jest zamek warowny. No nie trzeba tak dokładnie rysować, trochę za bardzo się wczułem w to rysowanie. Ok, w
tej naszej skali 1 do 10 tysięcy przypominamy sobie, że każdy 1 cm na tej mapie to jest 10 tysięcy. Możemy sobie to zapisać, że 1 cm to jest 10 tysięcy centymetrów. Więc możemy sobie też uprościć troszkę jednostki i będziemy wiedzieć, że to jest tyle samo co 100 metrów. Mam nadzieję, że wiecie, jak działają te przedrostki, centy, mili, decy, kilo i tak dalej. Jeżeli nie, to też napiszcie, to zrobię specjalny filmik omawiający te literki z przodu przed jednostkami SI podstawowymi. W każdym razie już widzimy, że to jest 100 metrów, czyli każdy centymetr na tej mapie to 100 metrów. Jak wspomniałem, ten malutki budynek ma 5 mm na 5 mm, więc możemy sobie zrobić taką proporcję, że 1 do 10 tysięcy to jest 0,5 do x, bo my nie wiemy, ile to jest centymetrów, ile ma centymetrów ten bok tego budynku. Co więcej, moglibyśmy sobie uprościć, skoro wiemy, że to 100 metrów, to od razu będziemy liczyć w metrach, czyli 1 cm na mapie to 100 metrów, a pół centymetra, czyli 5 mm to x. Więc ten x po wyliczeniu, zapraszam do obliczeń na kartce, sprawdźcie, czy mam rację. Ten x to jest wtedy 50 metrów. I tutaj widzimy, że ten budynek ma 50 na 50. Może to nie jest standardowa wielkość domu, ale to jest taki dom, który ma aż 250 m². Na polskie standardy to jest całkiem sporo. Ja osobiście nie chciałbym mieć takiego dużego domu, bo bym miał bardzo dużo sprzątania. Ok, chociaż jakby mnie było na niego stać, to bym miał pewnie panią sprzątaczkę, która by mi pomagała. Policzmy sobie teraz długość murów tego zamku, o którym wspomniałem wcześniej. Musimy policzyć, ile on ma kratek, czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest to 9 kratek. 9 kratek, czyli 4,5 cm. Czyli znowu robimy 1 do 100. To jest 4,5 do x. Już zresztą widzimy, jaka to jest prosta proporcja, bo każdy 1 cm to 100 metrów, czyli 4,5 cm, jak łatwo przeliczyć, to jest 450 metrów. Czyli to jest jakiś potężny zamek, to jest jakaś naprawdę duża warownia. Skoro ma 450 metrów, na pewno to jest jakieś coś fajnego do zwiedzania. Jeżeli znajdziecie taki zamek, to koniecznie go zwiedzcie. Czyli 450 metrów.